但是不太多，不太多。是哪里的？波兰人。茫茫的天涯是我的爱，绵绵的青山脚下花正开。什么样的节奏是最呀最摇摆？什么样的歌声才是最开怀？点成蜡烛燃烧自己，只为照亮你。Dzień dobry moi mili. Ten punkt w podróży powinien być chyba zapamiętany dość szczerze, dość prosto i ten punkt podróży prawdopodobnie będzie zakończeniem wyprawy w Chiny, zakończeniem takiej wyprawy, którą ja lubię. Należy się kilka słów wyjaśnienia, dlaczego ona w tym momencie się skończy. Od Lanzhou, to znaczy od wczoraj do dziś, przejechałem jakieś 250 km, licząc dziś stopa na 67 km, co jest i tak wynikiem całkiem dobrym. Lecz mimo najwszelkich starań i dużej chęci podróży autostopem, jest to w tym kraju jako coś, czego ludzie nie rozumieją. Po pierwsze, nie zatrzymują się tirem, więc odpada nam bardzo duża ilość samochodów. Po drugie, praktycznie nie zatrzymują się samochody, które są w pracy, które są służbowo, po prostu które coś robią. A, żeby była jasność, ja nie kończę ze stopem w ogóle. To nie jest tak, że ja się zraziłem do stopa po Chinach. Nie. Ja mam pewne przemyślenia, w których ten stop nie działa, w których ten stop zawodzi, którego tego stopa trzeba unikać. Myślę, że na głównych szlakach komunikacyjnych nie jest to jeszcze takim dużym problemem, jak na tym miejscu, gdzie się znajduję. Obawiam się, że we wewnętrznej Mongolii mogło być bardzo podobne. Co nastąpi teraz? Jadę na stację kolejową, po prostu. Jadę polować na bilet pociągowy. Pamiętam, że wczoraj około 17 był jakiś pociąg, więc jest szansa, że do tego czasu uda mi się dotrzeć na stację kolejową, jak uśmiechnie się do mnie los. A jak nie, to nie. To się nie dostanę. Będę próbował złapać cokolwiek i zastopować się w stronę Beitanjan, czyli stacja kolejowa w mojej okolicy. 37 km bodajże. To też kawałeczek jest. To, że wczoraj 300 był chujowy, to i tak przygoda była zacna. Nastałem się niemiłosiernie. Powiem szczerze, mam dość. Po prostu mam dość stania. Jeżeli autostop idzie minimum, jeżeli autostop jest jak w Kazachstanie, w Kirgistanie, w Tadżykistanie i to idzie, po prostu to szło. Ludzie się zatrzymywali, ludzie po prostu, tłumaczyłem im, że nie będę im płacił. Spoko. Jedni odjeżdżali, drudzy okej, nie ma problemu. Szkoda, bo Chiny są pięknym krajem. Warto je stopować na pewno. A dzisiaj dodatkowo jeszcze wpadła mi taka karta. Słuchajcie, taka karta mi wpadła i odsłoniła się dama kier. Co można sobie pomyśleć w takim momencie, kiedy taka dama kier się pojawia? Czy to jest pewna sugestia, że chłopie, ale tu masz damę kier, wracaj, już nie ryzykuj, już swoje przeżyłeś na tej wyprawie, twój limit szczęścia zostaje wyczerpany na tą chwilę i teraz wracaj do domu, wracaj do swojego życia. I tak to zostawię, słuchajcie. Nie będzie to podróż życia, na pewno nie będzie to materiał na Oscary filmowe. Będzie to po prostu moja droga przez Chiny. Moja autostopowa droga przez Chiny. Już i tak raz z pociągu skorzystałem. Był moment kryzysowy i teraz będzie drugi raz. Ale teraz będzie ostatni pociąg w tym roku. Tak myślę.
A potem co? Ahoj przygoda. Pekin, czekam. Dobra, Yinchuan, czyli tak naprawdę miasteczko w prowincji Gansu. Jedno z dużych metropolii po Lanzhou. Wydaje mi się, że takie jedno z większych. Jesteśmy na placu od czego? Od kolejki. Dziu. Bien, znaczy butaj do. 去哪里的？ Bolan Ren. Bolan. Bye bye. Taka mała interakcja z lokalsami. Idziemy teraz pooglądać tutejsze standardy. Ach, ten autostop, kurwa. Gdyby to wszystko działało tak jak należy, to byśmy tu nie byli. Mózg rozjebany jest. I to jest wszystko tak, że wiecie, że niby jest ok, ale nie do końca. Zobaczymy. Chociaż dla nich to jest pewnie infrastruktura krytyczna, więc możliwe, że nie jest to mile widziane. Ale plac jest ogromny, trochę w remoncie. Tak wygląda stacja kolejowa. Będę was trochę tutaj przynudzał opowiastkami z Yinchuana. Chyba przeżyjemy, co? Przejedziemy się może. O, ja proponuję się przejechać. Autobusów dużo, jakichś takich ten. Trudno, niech sobie poczekają, dupa im. Coś im nic się nie stanie, nie? A ja sobie idę. Tam skutery, tu skutery. Bierzemy skuter, sobie pojeździmy. Tylko wiecie co? Bym naprawdę zostawił gdzieś tą torbę. Chyba musimy zrobić tak. Zrobić taki trik. Zostawić torbę, wziąć skuter, wziąć jakieś takie podstawowe rzeczy i wtedy pojechać. Mamy tyle czasu, że damy radę to ogarnąć. Cofam się na peron. Poproszę, czy mogę zostawić torbę i wtedy ciśniemy, bo tak to się zajedziemy się z tą torbą, to nie ma sensu. Trochę nagrywki ze skuterka dzisiaj. Chiny wprowadziły coś takiego jak podział na kategorie miast. Te największe należą do kategorii pierwszej, a to, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli Yinchuan, posiada kategorię trzecią. Oczywiście to definiuje wartość takiego mieszkańca i potencjalną wartość małżeńską. Wiadomo, bardziej pożądani są osoby, obywatele miast. Zespołu pierwszego umożliwia to dostęp do lepszej edukacji, lepszego systemu ochrony zdrowia. Do kategorii pierwszej zaliczamy takie miasta jak Beijing, Szanghaj, Guangzhou oraz Shenzhen. Pociągi bez miejscówek są tymi najtańsze, no i właśnie takim miałem okazję jechać na ostatnim etapie podróży. Całość trasy zacząłem z Kazachstanu, z Almat. Odcinki czerwone pokonałem autostopem, odcinki żółte pokonałem pociągiem, a całość trasy wynosiła łącznie około 6,5 tysiąca kilometrów.
ktoś narzekał, że u nas jest mało linii metra, to możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda w Pekinie, w stolicy Chin. No jest ich trochę, co? 14 linii? 14 linii, chyba 15. 15 plus ekspresówka, 16 w sumie. No, albo nawet i więcej, 19. 19 linii. My znajdujemy się w zachodniej stacji Beijing West Railway Station, Beijing. No i co, pojedziemy sobie do czerwonej. Czerwoną przedrałujemy na drugą stronę miasta, ciemną niebieską na 2, czyli 7, czy jasna zielona. Nie wiem, jak kierunek ogarnąć. Kierunki zaraz będziemy ćwiczyć. Dobra. Nie wiem, idziemy na Subway, nie wiem, gdzie to jest. Sobie pochodzimy, odpalam kamerę i niech się kręci, co tu się dzieje, bo to jest niezła metropolia, więc to warto sobie zobaczyć na własnych oczach, jak wygląda połączenie stacji zachodniej. Przypominam, stacja zachodnia z Subwayem ogólnie. Idziemy ze strzałkami, może się nie zgubimy, jak dobrze pójdzie. 5:23:29. O nie, gdzie to było? Ja nie pamiętam, gdzie to było. Gdzie jest mój super ultra tajny kod? Hello bike. City Service. Beijing. Line 9, lecimy. Tu Guangdong. Poczekaj, bo to z 2 stron chyba trzeba. Tu Guangdong. Wiasi, coś tam. A to nie jest tak, że to w 2 strony leci? Czy to jest... No i chuj, nie wiadomo. 9. Na razie to nigdzie nie wchodzę. Muszę sobie zobaczyć, gdzie to jedzie, bo... Zielono. Patrzmy, zielono. W sumie musimy na drugą stronę przejść. Mapka. No nie spodziewałem się takiego ukropu, powiem szczerze, że tu mnie bardzo negatywnie zaskoczył Pekin. Po prostu nie da się oddychać. Jest masakra. Jak to możliwe? No i co teraz? No i co teraz? Gdzieś się wpierdolił, ziutku. Nawet nie wiem. Coś mi nie pasuje tutaj. Chyba, że to jest ta droga. Albo w ogóle przeciwne. To jeszcze w ogóle lepiej by było, jakby to była w drugą stronę, niż mi się wydawało, że jest. Nie. Jednak to nie tu. O kurwa, w ogóle GPS mi szaleje strasznie. Nie byłem przy to. No jak nic, trzeba nad tym przekrosować, więc ja nie wiem. Dobra, skupię się na drodze, bo to nic z tego nie będzie jeszcze. To nie ma czym oddychać. Totalny ukrop. Tak jakby było 36 stopni, wiecie, taka parówa totalna. 2 ludzie chodzą w maskach, więc coś musi być na rzeczy. W zasadzie przejrzystość powietrza jest tak chujowa, tak nie widać budynków. Miasto jest ogromne oczywiście. Pogoda mnie zabija, to już takiej pogody po prostu nienawidzę. Najgorsza z możliwych. Ciepło i lepko. Po prostu człowiek się poci jak świnia. Spocona świnia jest. Masakra, będzie pranie codziennie robione. K.
Was serdecznie w podróży po Chinach, autostopowej, ale nie tylko, bo ta podróż była hybrydowa. Sprawa wygląda tak dość prosto, bo jesteśmy w Chinach, znajdujemy się w Pekinie. Pekin to jest specyficzne miejsce według mnie do życia i w ogóle. Jestem ciekaw jak pogoda dzisiaj, ale wczoraj nie było czym oddychać. Znajduję się w hotelu. Zamierzam tu spędzić praktycznie cały tydzień. Wyłączam się z podróży autostopowej. Mówiłem to już wcześniej, poddaję się. Nie mam siły już podróżować autostopem po tym kraju. Dlaczego? Dlatego, bo autostop po prostu w pewnych miejscach przestaje działać. Nie byłem w stanie się przemieszczać na pewnych odcinkach tras, mimo że stałem po godzinę, po półtorej. Robiłem jakieś bardzo małe postępy, co w przypadku autostopowania przez tak duży kraj jak Chiny jest problematyczne. Jest bardzo problematyczne i no niestety musiałem zrezygnować, wziąłem pociąg, ale nie żałuję ani jednego autostopowego dnia, który był bardzo trudny, bardzo ciężki, ale dostarczał mi niesamowitych widoków, niesamowitych przeżyć, poznawałem nowych ludzi i mimo, że autostop nie był udany, to wciąż uznaję to za jedyny i bardzo słuszny atut w podróżowaniu autostopem.